James Gunn jest świetnym reżyserem. Naprawdę bardzo dobry, bardzo lubię jego filmy. I nie, spokojnie, nic mi się nie pomyliło i nie powiedziałem tego po to, żebyś pomyślał, o popatrz, Skór się pomylił. Nie, postanowiłem, że zbiję ciebie z pantałyku, tak samo jak Zack Snyder uczynił to mi, bo film, oczywiście Rebel Moon, jest to pierwsza część, druga pojawi się w kwietniu. Ma to być w założeniu wielka saga, tak? W 2012 roku, kiedy to Lucasfilm został kupiony przez Disneya, wtedy to właśnie Snyder zaproponował im tenże właśnie film jako kolejną część sagi gwiezdnowojennej. Stwierdzono, że okej, tak może być, ale George Lucas powiedział, nie, dziękuję bardzo, ten pomysł mi się nie podoba, więc Zack Snyder stwierdził, okej, no to ja ten film całkowicie, a przynajmniej trochę zmienię i wypuszczę go w innej wytwórni. No oczywiście po wielu latach to się udało, minęło 11-12 lat, bo wiadomo, że druga część już w przyszłym roku i jeżeli oglądasz ten film i masz takie skojarzenie, zaraz, ale ja znam to znam, to rzeczywiście nic dziwnego, ponieważ film jest wzorowany na bardzo wielu produkcjach. Chyba najbardziej nam rzuca się w oczy podobieństwo do Siedmiu Wspaniałych. No bo oczywiście tak to rzeczywiście jest wymyślone. Zack Snyder powiedział Siedmiu Wspaniałych, a właściwie nie Siedmiu Wspaniałych, tylko Siedmiu Samurajów Akiry Kurosawy. To jest mój ulubiony film i na nim się wzorowałem. No nie tylko na tym filmie, bo są również podobieństwa, wynaleźliśmy podobieństwa oczywiście do Gwiezdnych Wojen, do Harry'ego Pottera i tak dalej, rzeczywiście więcej jest tych rzeczy. Na końcu dokładnie powiem o podobieństwach między filmami z poznaku George'a Lucasa, a rzeczywiście Rebel Moon. I muszę powiedzieć tak, film, co mi się rzuciło bardzo w oczy, jest piękny. Naprawdę film jest cudownie nakręcony, te zdjęcia są ładne, to wszystko jest wycyzelowane, scenografia wygląda cudownie, efekty specjalne są, no może nie dopieszczone, ale są rzeczywiście dobre, pod względem technicznym naprawdę bardzo jest fajnie. Trochę i to już było użyte, to było wykorzystane przy okazji Armii Umarłych, rzeczywiście, że obraz jest ostry na środku, po bokach się już, że tak powiem, rozjeżdża, że już jest... Niekoniecznie podoba mi się to zastosowanie tej techniki. Ja raczej wolę oglądać cały obraz, kiedy mam ostry i potem sam sobie po prostu wybieram, czy patrzę na pierwszy plan, czy może rzeczywiście coś się dzieje na drugim planie, a może tylko i wyłącznie coś siedzi gdzieś tam na ścianie, jak u Jamesa Wana w jego horrorach i tam po prostu na to trzeba zwrócić w pewien sposób uwagę. Ja wolę w ten sposób. No domyślam się, że jest to zabieg celowy, tak? No, że rzeczywiście taki jest pomysł, że tak ma być zrobione, no bo nie czarujmy się, taki twórca jak Zack Snyder takiego błędu by nie popełnił. To już zarzucano mu, jak mówiłem wcześniej, przy okazji Armii Umarłych, ale to, wtedy tak samo myślałem, że pomysł jest taki. Nie do końca, jak mówiłem wcześniej, już go kupuję. Także technicznie film jest zrobiony bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to powiem w ten sposób, że według mnie film jest nudny. Bo naprawdę, kiedy ja oglądam film i a widziałem ich już kilka ładnych tysięcy i nie jest on w stanie mnie wciągnąć, no to znaczy, że coś jest nie tego. I tak myślałem, nie, to ja pewnie gdzieś święta są, w ogóle rozkojarzony jestem, no ale obejrzę, oglądam kolejne pół godziny i nic się rzeczywiście nie dzieje i nagle się okazuje, że dostaję fabułę niewzorowaną fabuła nie jest wzorowana na Siedmiu Wspaniałych, Siedmiu Samurajach, tylko to jest żywcem wzięte z tego filmu. Jeżeli pamiętasz, oczywiście tam w Siedmiu Wspaniałych mieliśmy wioskę, którą najeżdżał niejaki Calvera i postanowili kupić broń, żeby się przed nim oczywiście móc bronić. Ale okazało się, że lepszym pomysłem będzie wynajęcie rewolwerowców. No i oczywiście zaczynają chodzić i zbierać. Yul Brynner w tejże roli oczywiście pomaga im skompletować ekipę. No to dokładnie tutaj jest identycznie. Tak, zajeżdżają do jakiegoś tam baru, gdzie to, wiadomo, że Han Solo strzela pierwszy, no i co? No i zaczynają kompletować tych ludzi. No i tak sobie myślałem, okej, no to mamy film wspaniały, ale potem film postępuje, akcja się toczy i nagle dostajemy robota, właściwie cyborga powinienem powiedzieć, bo zaraz to tutaj się obrazi. Dostajemy cyborga, który sam potrafi dla siebie myśleć, sam potrafi kombinować, tak sobie myślę, no tylko jeszcze brakowało, żeby był złoty i żeby się błyszczał, prawda? I żeby tak dziwnie mówił, poruszał się jak C3PO, C3PO, jak to rzeczywiście woli. I jest to taki robot, pojawia się, jest to robot Jimmy. W tejże roli, oczywiście w wersji anglojęzycznej, jest Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Miał innych wiele osób było branych pod uwagę, tutaj zaraz przeczytam, oczywiście mam ciekawostki z IMDb, więc zanim
stanęło na Hopkinsie Sir Ian McKellen, Sir Patrick Stewart, dużo tych serów, ale niech będzie, Liam Neeson, Morgan Freeman, a także Anthony Daniels. Anthony Daniels, czyli C-3PO. Oni wszyscy brali pod uwagę do roli Jimmy'ego robota, dopóki nie został wybrany oczywiście Sir Anthony Hopkins. Więc można się domyślić, że ten robot będzie odgrywał dosyć dużą rolę zarówno w tym filmie, jak i w kontynuacji. Oczywiście nie był to jedyny wybór, bo również w pewnym momencie zarówno Jason Statham, jak i Gal Gadot oboje byli brani pod uwagę do tego filmu. Nie ma podanego o jakie role chodziło. Jeżeli wiesz, to napisz mi w komentarzu. I tak to miało rzeczywiście wyglądało i muszę przyznać, że chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście no to jest, wiadomo, Siedmiu Wspaniałych to jest Sturgesa, to jest nowa wersja Siedmiu Samurajów Kurosawy. Tutaj mamy nową wersję znowuż tego i chciałbym powiedzieć, ale rzeczywiście Snyder wykonał kawał dobrej roboty, no ale nie mogę tego powiedzieć, bo według mnie ten film jest nudny, ten film jest wtórny, ten film nie wnosi nic, czego byśmy już nie widzieli. Bo wiesz, bardzo często, no powiedzmy, bardzo często albo często, to już w zależności od tego, jak dużo filmów oglądasz, widzimy pewien schemat, powiedzmy, no horrory są tego najlepszym przykładem, zresztą komedie, akcyjniaki, jeżeli weźmiemy kino gatunkowe, to rzeczywiście tak już jest. I jest w porządku. No jeżeli naprawdę popatrzysz na Gwiezdne Wojny, na których ten film się w sumie wzorował, którym to miało rzeczywiście być, no to Nowa Nadzieja, Powrót Jedi, a także Przebudzenie Mocy, to jest ten sam film, tak? Za każdym razem muszą rozwalić wielką kulę uzbrojoną i to wszystko. No wiadomo, że się dzieją rzeczy jeszcze inne po drodze, ale to, że ten film jest podobny, no to stwierdziłem, no to było wiadome dla mnie, wiedziałem oczywiście, że skoro Snyder chciał nakręcić ten film jako kolejną część Gwiezdnych Wojen i to rzeczywiście zaproponował Lucasfilm, to rzeczywiście może tak być. Ale nie spodziewałem się rzeczywiście, że ten film będzie niemalże przełożonym 1:1, bo postacie są miałkie, są płytkie, nie ma nic w nich rzeczywiście ciekawego, interesującego, bo kiedy rzeczywiście już dochodzi przynajmniej do tej rebelii, wiadomo, Rebel Moon, rebelia, no to my dokładnie wiemy, kto tutaj jest, czego się możemy spodziewać. Wiemy, że on albo ona zrobi to czy tamto i to się oczywiście dzieje, więc zaskoczeń w tym filmie nie ma żadnych, naprawdę żadnych. Ja osobiście stwierdziłem, najpierw zacząłem oglądać wersję anglojęzyczną, ale potem stwierdziłem, zobaczę jak to będzie po polsku, no bo wiadomo, że skoro to jest film produkcji Netflixa i dubbing też jest produkcji oczywiście Netflixa, to dubbing po polsku wygląda dokładnie tak, jak oni sobie tego życzyli. To nie jest tak, że film został wypuszczony przez, nie wiem, Warner Brothers na przykład i w tym momencie dystrybuuje go i mamy innego dystrybutora w Polsce i powiedzmy gdzieś tam oni sobie wymyślili, coś wykombinowali, jakoś to powiedzmy jest, może niby pasuje, ale nie. Tutaj musi pasować w 100%, więc rzeczywiście, no przyznam, nie słyszałem tego właśnie Antonego Hopkinsa w roli robota Jimmy'ego, no bo jeszcze akurat na początku się nie pojawił, na początku przez pierwsze kilka minut i oglądałem ten film i wiało nudami strasznie, poza tym, że ten film jest ładny. Postaci są, jak mówiłem już, wtórne, sztampowe, dokładnie wiemy. Za chwilę tutaj przeczytam. To też troszeczkę w pewien sposób zdradza fabułę, chociaż to naprawdę, skoro wiesz, że to miał być kolejny Gwiezdne Wojny, to dokładnie wiesz, czego się możesz spodziewać, ale jakie są podobieństwa między właśnie Gwiezdnymi Wojnami i Rebel Moon. I tak się zastanawiałem, ponieważ Zack Snyder powiedział, że najpierw wyjdzie ten film, później wyjdzie druga część, potem mają wyjść wersje reżyserskie obu części i o ile pierwsza część to jest bodajże 2 godziny 15 minut, a nawet w tym momencie sprawdzę, ale chyba 2 godziny 15, 2 godziny 30, to jest rzeczywiście chyba pierwsza część, no to stwierdził, że druga część, tak 2 godziny 13, to stwierdził, że wersja reżyserska to będzie coś koło 4 godzin. Coś koło 4 godzin i tak się zastanawiam, czy będę oglądał właśnie tę wersję reżyserską i potem sobie pomyślałem, tak, będę oglądał wersję reżyserską pod warunkiem, że spodoba mi się ten film i już w tym momencie mówię tobie, bardzo mi przykro, wersja reżyserska w ogóle mnie nie rusza. Drugą część obejrzę, że tak powiem, z kronikarskiego obowiązku, ale tego filmu polecić tobie nie mogę. Ja wiem, że zdarzało się w przyszłości, że dostaliśmy Ligę Sprawiedliwości Jossa Whedona podpisana Snyderem i była słaba, dopiero później dostaliśmy wersję reżyserską, okazało się, że jest bardzo dobrze. Zresztą wspomnianą właśnie Ligę Sprawiedliwości dopiero co oglądałem po raz wtóry w telewizji i jeżeli tak ma być rzeczywiście, że okaże się, iż Rebel Moon
Dziecko Ognia, tak, część pierwsza, wersja reżyserska jest cudowna, no to ja wtedy zadam pytanie, a po cholerę było w takim układzie pokazywać ten produkt, który jest niedorobiony. Tym bardziej, jak zresztą sam Snyder powiedział, wersja reżyserska to w ogóle będzie całkowicie niemalże inny film, on podąży w innym kierunku i ukaże wiele tych wydarzeń w innym świetle. Więc jeżeli to ma tak być zrobione, to ja powiem szczerze, że dziękuję i wolałbym tylko i wyłącznie zobaczyć wersję reżyserską. I ten film to jest po prostu nieudana kopia zarówno Siedmiu Samurajów, jak i Gwiezdnych Wojen i w sumie jakaś taka dziwna, wypadkowa, która no, nie robi nic. Rzeczywiście nasi złole są sztampowi. Kiedy pojawia się nasz główny zły bohater, on tutaj tu się nazywa, a nawet w tym momencie nie będę sprawdzał, to od razu patrzę, o, Peaky Blinders, proszę bardzo, mam od razu Cillana Murphy z tegoż filmu, także w tym filmie nic ciekawego nie ma nic oryginalnego. No, bardzo mi przykro, jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, jaką ocenę wystawiłem, sprawdź sobie na Filmwebie, tam jest podane. A tutaj w tym momencie przeczytam Ci, jakie są podobieństwa pomiędzy tym filmem a Gwiezdnymi Wojnami. Oczywiście nie jedna produkcja, ale wszystkie, że tak powiem, Gwiezdne Wojny, więc może wydarzyć się, że tutaj teraz zdradzę część fabuły. Więc uwaga. Oczywiście są to informacje z IMDb. Ten film i jego bohaterowie są ogólnie podobni do filmów sagi gwiezdnowojennej. No, dziwne. Były utalentowany wojownik wychodzi z ukrycia, by walczyć z żołnierzami niebezpiecznego Imperium. W Gwiezdnych Wojnach oczywiście był to Obi-Wan Kenobi, tutaj jest to Kora, nie Kora Jackowska. Przemytnik zostaje wynajęty do transportu ładunków i pasażerów po całym wszechświecie. Tam jest Han Solo, tutaj jest Kai. Robot ma własny rozum. Oczywiście C-3PO i Jimmy tutaj. Jak najbardziej. Główny bohater zostaje pozostawiony na śmierć, ale zostaje wskrzeszony, by walczyć jeszcze raz. W sadze Gwiezdnych Wojen mamy Dartha Vadera, tutaj jest Noble. Zły senator, który chce stłumić bunt. Palpatine kontra senator Belisarius tutaj. Główny bohater jest blisko powiązany z przywódcą Imperium Zła, Rey, a tutaj Kora. Planeta znana ze schronienia wrogów Imperium zostaje zniszczona. Oczywiście, że tak. Aldebaran, a tutaj Alderan, a tutaj jest planeta, nazywa się Sharan. Nawet nazwa podobna. Główny bohater rekrutuje kolejnych rebeliantów, czyli Jyn Erso, a tutaj Kora. Więc jak widzisz, tych podobieństw jest bardzo, bardzo dużo. I wcale się nie dziwię, że no, w Lucasfilm właściwie wtedy już Disney powiedzieli, nie, dziękuję bardzo, nie chcemy po raz czwarty robić tego samego filmu. Ktoś pomyślał, ok, no to może rzeczywiście być dobrze i no szkoda, naprawdę szkoda, że ten film nie wyszedł, że ten film się nie udał. Mam nadzieję, że Snyder się oczepie z tego wszystkiego. No wiadomo, Armia Umarłych była przyjęta już tak 50-50, 50 na 50, pół na pół and go to the work, jak to mawia Jurek Killer. No niespecjalnie rzeczywiście, sprawdziłem na Rotten Tomatoes, ten film również nie ma dobrych ocen. Na IMDb też niespecjalnie powala, więc bardzo mi przykro. No, żałuję niestety, że nie dostaliśmy dobrego filmu. Miałem nadzieję, że to będzie, wiesz, fajna odskocznia, w święta sobie obejrzę coś ciekawego, coś fajnego, a niekoniecznie cały czas Kevin, niekoniecznie cały czas Clark Griswold. Miało być fajnie, miała się narodzić nowa świecka tradycja, no ale niestety nie udało się. Mam nadzieję, że udostępnisz tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, w zależności od tego, czego używasz, bo tak, jak najbardziej. To sprawi, że kanał będzie rósł, coraz więcej będzie osób oglądało i może w końcu uda się, stwierdzisz, stary, nie oglądaj tego filmu, obejrzyj sobie inną produkcję, obejrzyj to, polecam, bo bardzo często polecacie filmy i bardzo często udaje się rzeczywiście, że są to dobre, ciekawe produkcje. No cóż, tutaj jak najbardziej jest mnóstwo innych recenzji i mnóstwo dobrych filmów, z tym jest rzeczywiście bardzo różnie.